Zanim wejdziemy w szczegóły layoutu, czyli układu miksera, dlaczego chcemy użyć mikser cyfrowy, a nie analogowy? Na analogowym mikserze widzimy wszystko, co mikser ma do zaoferowania. Jeżeli nie ma takich rzeczy jak efekty, bramki, kompresory, equalizer, to jest dodatkowy sprzęt, który musimy dokupić, podłączyć, nosić ze sobą, wozić, a mikser cyfrowy ma te wszystkie bariery już w środku. Tylko trzeba do nich dotrzeć i je ustawić. Zaczynamy. Mikser cyfrowy składa się z warstw. Po lewej stronie mamy liczbę warstw albo stron, które możemy zmieniać i ustawiać. To jest X32 Compact, dlatego na pierwszej stronie my mamy kanał 1 do 8, na drugiej stronie 9 do 16, na trzeciej 17-24, na czwartej 25 do 32. Potem kolejne mamy aksy, czyli na przykład komputer, iPad, jeżeli chcemy podłączyć, efekty, bus albo znany też jako monitor, albo też i odsłuch, to wszystko znaczy to samo, od 1 do 8 i 9 do 16. Na prawej stronie miksera mamy kontrolę nad grupami. Tak jak na pierwszej stronie DCA to są grupy. Na przykład jeżeli mamy chór, możemy dać wokalistów chóru do grupy numer 1, a instrumenty do grupy numer 2. I jeżeli chcemy lekko podgłośnić albo ściszyć te same instrumenty albo sam chór, to tutaj na tej stronie możemy to kontrolować. Na drugiej stronie mamy właśnie odsłuchy od 1 do 8, na trzeciej odsłuchy od 9 do 16. Na ostatnich 4 odsłuchach w tym momencie mamy przerautowane efekty. To do tego jeszcze dojdziemy. I ostatnia strona Matrix, czyli na przykład jeżeli chcemy dać dźwięk z konsoli do kamery albo na delaye, to jest na tej stronie, też o tym będziemy rozmawiać. U góry każdy kanał ma guzik Select. Co to oznacza? To oznacza, że jeżeli chcemy coś ustawić w danym kanale, musimy go włączyć. Jeżeli ja mówię teraz do tego kanału i chcę coś w nim zmienić, muszę się upewnić, że jest przyciśnięty guzik Select. Jeżeli on będzie na innym kanale, a ja zacznę coś przestawiać, to nie będę przestawiać na moim kanale, tylko na kanale, gdzie jest przyciśnięty Select. Kolejny guzik jest to guzik Solo. Solo znaczy, jeżeli chcemy usłyszeć dany kanał, tylko ten jeden na słuchawkach. Możemy dodać i też solować z innymi, ale to jeżeli mamy na przykład live event, coś się dzieje, nie jesteśmy pewni, chcemy podsłuchać, to jest bardzo przydatna opcja. Oraz przycisk mute, czyli właśnie nie było słychać. Mute można też zrobić grupy, to też będziemy o tym jeszcze rozmawiać. Kolejne opcje, jakie mamy na mikserze, to jest wzmocnienie dźwięku, bramki, equalizer, ile na słuchawkach chcemy mieć dźwięku. To wszystko zrobię na oddzielnych wideo. Po tej stronie znajdują się sceny, co jest najbardziej moim zdaniem użyteczne w teatrach. Kolejne guziki assign to możemy sami zaprogramować do czego i co chcemy. Oraz mute groups, co już wcześniej wspominałam. To jest nasz główny ekran dowodzący i wszystko tutaj, co ustawiamy, możemy sobie podglądnąć. Czyli jak ustawiamy sceny, czy equalizer, przyciskamy guzik view i się nam wtedy przełącza obraz na to, co chcemy ustawić. Z tej strony monitora mamy guziki Home, czyli główny overview tego, co się dzieje w naszym mikserze. Meters, czyli wszystkie kanały, które mamy poustawiane i co się na nich dzieje. Routing, jaki kanał gdzie wychodzi. Setup, to jest mniej więcej konsoli, czyli jasność, lampki i takie rzeczy, o których też będziemy rozmawiać. Biblioteka, jeżeli chcemy coś szybko ustawić, a nie jesteśmy pewni, jakie powinny być poziomy, to możemy szybko wybrać, na przykład Female Vox to jest ustawienie mikrofonu głosu kobiety. Efekty do wyboru,
też o tym będziemy rozmawiać, grupy i utility, czyli nie wiem jak to po polsku. Te pokrętła z boku działają tak, że je przekręcamy i jak chcemy ustawić, to przyciskamy, żeby potwierdzić nasze ustawienie. Layers, czyli jeżeli te opcje mają więcej niż jedną stronę, na przykład tu mamy 1, 2, idziemy w dół na drugą stronę, żeby kolejne rzeczy ustawić. I tak wygląda układ miksera X32 Compact.